Dobry dzień. Dobrodošli na kanał Međuslovianskiego języka. Međuslovianski to jest język rozumliwy przybliżno всем słowiańskojęzycznym ludziom bez uczenia. W tym epizodzie my będziemy mówić o miesiącach. I tak, ako człowiek chce się uczyć međuslovianskiego języka, on będzie mieć jeden problem, to znaczy miesiące. No, zacznę tak. W nasz czas przybliżno cała Europa korzysta latyńskie imiona miesięcy. Jedyno mało języków korzysta zaisto jeszcze swoje oryginalne nazwy miesięcy. No, są języki jako baskijskie, jako keltskie języki, jako litewskie i drugie, jako finlandzkie. I one korzystają te oryginalne nazwy miesięcy, swoje imiona miesięcy. No i z słowiańskimi językami jest takože veľmi komplikovaná sytuacja. Za to, że przybliżno połowina słowiańskich krain korzysta latyńskie imiona, a wtora połowina słowiańskich krain korzysta słowiańskie imiona. No i tak, niekto może być języczny patriot, niekto może myśleć, no, trzeba korzystać słowiańskie imiona. My jesteśmy Słowiani i tak trzeba nam mówić na słowiańskim języku, da? No, tu sytuacja jest veľmi trudna. Za to, że słowiańskie nazwy miesięcy są veľmi rozliczne. Możecie poglądać tabelu z Wikipedii. Jak widzicie, jest wielki chaos. Всякаковий miesiąc może mieć 5, 6, 7 wariantów. Ako my wkluczamy archaiczne nazwy miesięcy, no nie wkluczamy kaszubskiego i lużyczskich języków. Najgorszy miesiąc to jest 8 miesiąc. W tym miesiącu wy możecie uwidzieć 8 rozlicznych nazw, to jest sierpień, żniwień, zarew, żytaw, gumnik, kolowoz, wielki sierpień i klasień. No i to jest jasno, w takiej sytuacji trudno jest mówić rozumliwo. Samorozumno. Możemy rzekć, że latyńskie imiona są lepsze. No i tako zaisto, tako przybliżno jest. No tako, że ako będziesz mówić te latyńskie imiona, rozumliwość nie będzie maksymalna. Będzie przybliżno 5 krain, gdzie ludzie mogą mieć problemy, aby tebe zrozumieć z miasta. Da? No i to jest cel međuslovianskiego języka, rozumliwość bez uczenia. No, aby niekto w takowej krainie mógł tebe dobro zrozumieć, jemu trzeba znać niekakawy drugi język, ili słowiański, ili niekakawy język, jako na przykład niemiecki ili angielski. No i trzeba, aby on to język znał dosyć dobro, za to, że nie wszelkto będzie pamiętać, jakowe są te miesiące w tym inozemskim, w tym cudzym języku. I tak generalno słowiańska miesięczna sytuacja jest dosyć żałosna. No, jest jeszcze nadzieja. To znaczy, możesz mówić latyńskie imiona, możesz mówić słowiańskie imiona. No, jest jeszcze trzecia możliwość, to znaczy mówić numerami.
to znaczy говорити piąty miesiąc, szósty miesiąc, dziewiąty miesiąc, no i na przykład piąty dzień szóstego miesiąca, ili 10 dzień wtorego miesiąca, ili trzeciego miesiąca. I tako, no, cała słowiańska ziemia będzie tebe rozumieć z miasta. To jest veľmi prosty metod, no jednocześnie veľmi efektywny. I trzeba naznaczyć, że to takoże jest naturalne. Za to, że jako Wikipedia nie lże, w zapadnej części Bosni i w Chorwatii oni tam prosto mówią na przykład 7 piąty, to znaczy 7 dzień 5 miesiąca, ili 6 8, 6 dzień 8 miesiąca. No a ludziom, którzy lubią veľmi europejską kulturę ili rzymską kulturę, ja mogę rzekć, że takoże to i ma niekakowy związek z rzymskimi metodami oznaczania miesięcy. Tak jak oktober to znaczy 8 miesiąc, da? No i tak, ja mam nadzieję, że to wideo było wam pomocne i że w ten czas wy będziecie znati, jak jest możliwe dogovoriť sa s drugimi slovianskými ľuďami, kiedy wy besiedujete o niekakowych miesiącach. No, pozdraw wam i dobry dzień.